Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, ja dzisiaj będę robić kulebiaka. To inaczej to jest coś takiego jak makowiec jest z makiem, a tu będzie ciasto drożdżowe zawijane z farszem. Farsz będzie z kapusty kiszonej, dam troszkę marchewki, żeby miała słodyczy, cebulkę podsmażaną i grzybki. To są moje grzybki suszone, tu są prawdziwki i podgrzybki, ale można też zastąpić to pieczarkami. Kto nie lubi albo kto nie ma takich grzybków, może być pieczarkami, tylko mi się zdaje, że chyba z pieczarkami no nie będzie tak bardzo pachniało grzybami, ale mówię, to jak kto woli. I teraz tak, ja co zrobiłam? Zamoczyłam grzybki na całą noc w zimnej wodzie. Jeżeli chcecie przyspieszyć proces moczenia grzybów, to zalejcie je wrzątkiem po prostu. Tak, zagotować wodę, odczekać chwilę z 5 minut i zalać taką gorącą, przykryć talerzykiem i wtedy po około 4-5 godzinach myślę, że też grzyby będą takie a w sam raz. I teraz tak, kapusty ile mam jeszcze jedno chcę powiedzieć. Cały ten przepis, jeżeli będziecie chcieli więcej porcji, można wszystko pomnożyć razy 2. Także nic nie szkodzi. Nic się nie będzie działo. Tutaj mam około tak 30 deko, od 30 do 40 deko kapusty kiszonej. Ja tutaj już ją poszatkowałam, tę trochę i tutaj też będę szatkować. Szatkujemy, ja nie będę przez maszynkę, bo po prostu nie lubię. Jeżeli ktoś lubi, może o grubych oczkach na maszynce po prostu zmielić, ale ja szatkuję bardzo tak w ten sposób, później tak, żeby jak najmniejsze były te cząstki kapusty. Także ja zaczynam od tego, jak to poszatkuję, to zaraz będziemy się brali za grzyby. Kapusta poszatkowana. I teraz tak, jeżeli nie lubicie, bo jeszcze nie dopowiedziałam, jeżeli ktoś nie lubi kapusty bardzo kwaśnej, może ją przepłukać. My lubimy kwaśną kapustę, więc ja jej nie płukałam. Teraz będę kroić grzybki. Kroimy na naprawdę bardzo malutkie kawałeczki. Im mniejsze, tym lepiej. Grzybki już poszatkowałam naprawdę tak drobniutko. Ile tych grzybków? Garstka, 3 garstki, zależy po prostu ile kto lubi. Ja mam 3 garstki, bo my lubimy z grzybkami. Marchewkę już obrałam i zszatkuję ją na takich grubych oczkach. No, pół takiej większej marchewki starłam, ewentualnie może być jedna mała. I teraz zaleję wodą z grzybów. Tylko nie zlewajmy całej wody do końca, bo czasami się zdarza jednak, że przy tych suszonych grzybkach może być troszeczkę piasku czy czegoś, więc tutaj doleję, więc lepiej tego nie wlewać do końca. Doleję jeszcze trochę wody. Nie za dużo. Dam 1 liść laurowy, 2 ziela angielskie i 2 kuleczki jałowca. Do tego dodam paprykę wędzoną. I teraz tak, albo chcecie słodką wędzoną, albo pikantną wędzoną. Ja dam łyżeczkę pikantnej, bo my po prostu, może jeszcze troszkę. Dobrze, taką czubatą łyżeczkę pikantnej papryki. Dodam pół łyżeczki pieprzu ziołowego. Można też przycisnąć tutaj przez praskę ząbek czy 2 ząbki czosnku. I to stawiam sobie już na gaz. Tak. Ile będziemy gotować? Słuchajcie, od godziny do 2 do miękkości kapusty. W międzyczasie ja obieram i szatkuję naszą cebulkę. 2 łyżki oleju na patelnię i nasza poszatkowana cebula ląduje na olej. Będziemy ją przysmażać. Cebulka jest posiekana bardzo drobno w kosteczkę. I jak ją zesmażymy, to dodamy jej do naszej kapusty gotującej się. I jeszcze jedno chciałam powiedzieć.
Słuchajcie, po około godzinie czasu z tego garka małego ja przełożę sobie kapustę do patelni o takim grubym dnie, dlatego że będziemy redukować płyn, który tam jest, dlatego nie możemy aż tak dużo wlewać wody, bo po prostu nasz farsz byłby po prostu za rzadki. Więc trzeba będzie po prostu, ja po godzinie sobie mniej więcej właśnie dam na patelnię i będę redukować już płyn, po prostu trzeba będzie sprawdzać, żeby nie przypalić. I wtedy dopiero zaczniemy, ona sobie będzie stygnąć, nasz farsz, a my się wtedy zabierzemy za ciasto drożdżowe. I teraz tak, jeżeli byśmy zrobili taką kapustę dzień wcześniej, to nie wsadzajmy jej do lodówki, a jeżeli wsadzimy, to jeżeli będziemy robić ciasto drożdżowe do naszego kulebiaka, to musimy wyciągnąć farsz dużo wcześniej. On musi mieć do zawinięcia temperaturę pokojową. Nie zawijamy farszu bardzo gorącego, ani też zimnego wyciągniętego z lodówki. Farsz musi mieć temperaturę pokojową i nie mieć wody, bo jeżeli będzie za rzadki, będzie miał w sobie dużo tego płynu, to po prostu na dole wyjdzie nam zakalec. Także ja smażę cebulkę. Cebulkę usmażyłam i dodałam, słuchajcie, naszą usmażoną cebulkę. Ja smażyłam na oleju tylko dlatego, bo jeżeli będziemy smażyć na masełku albo na smalcu, a kulebiak będziemy jeść na zimno, no to ten tłuszcz zimny, jednak masło zimne czy smalec zimny, no nie za smaczne moim zdaniem są, dlatego smażę na oleju. I tak jak mówiłam, wymieszam to teraz i na bardzo malutkim ogniu pod przykryciem. Później gdzieś za pół godziny trzeba patrzeć, żeby Wam się nie spaliło od spodu. Po pół godzinie przykrywkę już wyciągnę, odsłonię całą potrawę i będziemy gotować około godziny. Po godzinie się z Wami połączę. I słuchajcie, widzimy się z powrotem. Minęła godzina czasu i ja przełożyłam sobie kapustę, ten nasz farsz z kapusty i z grzybów na patelnię i będę go, widzicie, on jeszcze tutaj ma, nie wiem czy to widać, ale chyba widać, ma jeszcze wodę i teraz po prostu na małym ogniu będę mieszać i będę odparowywać wodę. Ile to potrwa? No wszystko zależy od tego, ile mieliśmy tej wody, zanim żeśmy wyciągnęli kapustę z garka. Ale pomalutku, żeby się nam nie spaliła. A i coś Wam jeszcze powiem. Możecie nawet zrobić sobie z podwójnej albo z potrójnej porcji, bo ten farsz jest też bardzo fajny do krokietów i bardzo fajny też jest do pierogów z kapustą i z grzybami. Także można za jednym zamachem zrobić sobie po prostu więcej farszu. I tutaj już mam nasz farsz do kulebiaka i zaczynamy robić ciasto. Tutaj mam 30 deko mąki pszennej, najlepiej 500. Do tego tutaj mam pokrojone już dawno masło, takie 2 łyżki masła. Do tego będzie jedno jajko. O, jedno jajko, tak. I do tego to ciasto będzie ciężkim ciastem, bo kapusta jest po prostu ciężka. Więc dajmy około 7-8 gramów suszonych drożdży. Tak jakbyśmy dawali na pół kilo mąki. A tu jest 30 deko. Do tego dodamy soli. Tak, pół łyżeczki, łyżeczkę soli. I będziemy dodawać mleko. Mleko około 200 gramów. I z tego będziemy wyrabiać ciasto. Ciasto będzie się troszkę kleić. O. Dobra, i dodajemy. Lepiej, żeby mleko jest w temperaturze pokojowej. Mam tutaj 200, zaraz zobaczymy. Też właśnie zależy
od mąki. Jedna mąka potrzebuje troszkę więcej mleka, inna troszkę mniej. Też zależy od typu mąki. I troszkę podsypiemy. O. I wyrabiajmy tak z 5 minut, 10. O, zaraz Wam pokażę. Nie za dużo, żeby ciasto było takie luźniejsze, wiecie, nie za dużo mąki. Wiem, że się klei, tak jak mówiłam, ale ono wtedy będzie bardzo takie pulchne. O. Już Wam pokazuję. Widzicie, ono jest takie, o, nie jest sztywne. O, potrafi, o, widzicie, same spada. Także to nie jest sztywne ciasto. I odstawiamy żeby podwoiło swoją objętość. Ja jak zawsze ciasto takie drożdżowe dam sobie na poduszkę elektryczną. Przykryję teraz tutaj folią poduszkę elektryczną, na to ze 2 ręczniki, żeby nie było za gorąco. Ręcznikiem jeszcze przykryję i tak przynajmniej od godziny do półtorej. W piekarniku, jak gdybyście chcieli, żeby Wam urosło, bo w piekarniku też można, ale tak, żebyście wiedzieli, że piekarnik Was nie przekłamuje, to tak do 30 stopni, nie więcej, żeby było w piekarniku. Dobra, także widzimy się za godzinę, półtorej godziny. Słuchajcie, u mnie było półtorej godziny ciasto. Nie chciało coś rosnąć. I teraz podsypię tutaj mąką i będziemy wałkować. Tak. O. Rozwałkowujemy nasze ciasto na kształt foremki, w której będziemy piec, w takiej keksówce. No i rozwałkowałam. Słuchajcie, one ma tak mniej więcej pół centymetra grubości. O, trzeba nadać kształt i będziemy dawać naszą kapustę z grzybami. Mówię, gdyby Wam zostało, nie martwcie się, można naprawdę zamrozić, dodać sobie do krokietów, do pierogów, bo farsz jest naprawdę pyszny. Ale myślę, że tak 30 deko to będzie farszu, a w sam raz. Prawie calutki farsz dałam. I zwijamy. Tym tutaj, gdzie jest ciasto się kończy, łączeniem musimy dać pod spód.
Odstawię teraz na chwilę, żeby podrosło, na 20-30 minut i posmaruję rozmąconym żółtkiem z łyżką mleka i posypię białym sezamem, a można posypać też makiem, także tutaj jest dowolność. Także odstawiam i widzimy się za 20-30 minut. Po 30 minutach, gdy nasz kulebiak troszkę podrósł, ja go posmaruję roztrzaskanym żółtkiem z mlekiem. O. I posypię sezamem, ale można naprawdę wszystkim. Możecie makiem posypać, możecie posypać kminkiem. Ja akurat kminku nie lubię, więc nie będę go używać, ale to tylko dlatego, że go nie lubię. I wkładam na około 40-50 minut do piekarnika rozgrzanego z termoobiegiem 180 stopni. Gdyby zaczął się przypiekać, skręcamy temperaturę o 10, ale nie skracamy czasu pieczenia, żeby on nam się upiekł w środku. Wymiary blaszki podam tutaj na ekranie, bo zapomniałam zmierzyć. O, dobra. Tak. I posypię sezamem. Tak. I wsadzam do piekarnika. Minęło 42 minuty w piekarniku i ja już wyciągam. Gorący, ale ładny. Już wam pokazuję. O, troszkę pękł po tej stronie, ale tak jak mówię, o, urósł, ale pięknie pachnie. Jak ostygnie, ciasto drożdżowe, jeżeli się upiecze, to można je normalnie wyciągać z piekarnika, nic się nie stanie, kompletnie nic. Drożdżowe ciasto można wyciągać od razu po upieczeniu. Nie wolno tylko do niego zaglądać wcześniej, żeby nam nie opadło. Także jak za 10 minut wyjmę go z tej foremki i dam odparować. Gdyby się okazało, że tu jest za twardo, bo zobaczycie, że coś wam nie tak, wystarczy na 10 minut przykryć szmatką, bo są ludzie, którzy lubią chrupiące, a są, którzy nie lubią. Jeżeli nie lubicie chrupiącego, to po prostu przykryjemy szmatką na 10 minut, nie więcej. I on zrobi się mięciutki tutaj na górze. Widzimy się, jak wystygnie. I mój kulebiak już ostygł. Widzimy się, u was to trwało chwilę. Widzimy się na drugi dzień. No i ukroimy. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Bo sama jestem ciekawa. Ładnie. Bardzo ładnie. Patrzcie, na drugi dzień. Nie ma zakalca. Nic się nie stało. Może jeszcze kawałeczek ukroimy, żebyście widzieli. O. Delikatny. Ciasto nie jest ani zbite, ani nic takiego. Oj, na drugą stronę. Proszę. Zobaczcie, jakie ładne. Także uważam, że na te proporcje mąki 30 deko kapusty kiszonej jest wystarczająco. Jeżeli dacie za dużo kapusty i te przerwy będą tu dużo mniejsze tego ciasta, to po prostu może się okazać, że wyjdzie wam tam zakalec. I tak jak mówiłam, musicie bardzo dobrze odparować kapustę, bo jeżeli kapusta puści wam dużo wody, to zakalec wyjdzie wam tutaj. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa.